Siemanko, jak się macie? Kolejny dzień w Nowym Jorku i postanowiłem zacząć zwiedzać słynne kamienice w Nowym Jorku. Patrzcie, to są typowe właśnie kamienice w Nowym Jorku. Bardzo różnią się od kamienic w Polsce, no i ogólnie w Europie. No, fajnie to wygląda. Ciekawa ta architektura. I w ogóle tu jest spokój. Cisza. Trochę ciężko w to uwierzyć, że to jest Nowy Jork, bo w Nowym Jorku jest zawsze dużo ludzi, tłum, hałasy, auta, a tu cisza, więc w ogóle nie czuję się, żebym był w Nowym Jorku. Wciąż jestem przy tych kamienicach nowojorskich, a tuż przede mną kamienica wujka Kevina. W filmie Kevin sam w Nowym Jorku. To właśnie w tej kamienicy Kevin robił różne pułapki na tych dwóch złodziei. Z góry właśnie pewnie rzucał w nich cegłami. Teraz ten budynek to wygląda zupełnie inaczej, nie? Powiecie mi, że to nie to samo. Jeszcze są tu rusztowania. Tym bardziej, że Kevin wchodził tu przez rurę, której i tak nie ma. I to właśnie ten numer 51 był, nie? Tu jeszcze są dynie po Halloween. A tu ktoś inny już mieszka. Tu jeszcze inne straszydło po Halloween. No, może to nie robi takiego wrażenia, ale cieszę się, że tu jestem. No bo myślę, każdy, kto oglądał za dzieciaka Kevina, to by się cieszył na moim miejscu teraz. O, ta kamienica też fajna. Teraz jestem w Central Parku, który jest największym parkiem na Manhattanie. Tutaj macie ławeczki dla dzieci. No i nie tylko. Tu drążek, żeby się podciągać. Dzisiaj jest już 1 grudzień, ale to nadal wygląda jak jesień. Aha, jeżeli kiedyś ktoś z Was grał w Pokemony, w Czerni Biel, no to region Unowa jest właśnie zainspirowany Nowym Jorkiem. I jeżeli ktoś kojarzy, to na środku mapy Unowy to była taka wyspa, do której mogliśmy się steleportować. I na tej wyspie mogliśmy wejść do wymiaru innego gracza. No i ta wyspa, chyba nazywała się Entralink, nie jestem pewny, jest właśnie zainspirowana Central Parkiem w Nowym Jorku. No, teraz w Central Parku jestem na takim zamku Belvedere Castle. Belvedere, no to taka panorama, a Castle, no to zamek.
Tak to wygląda. Tam macie stadion w Central Parku. A tu jeziorko. Beczki sobie pływają. A tam daleko kierowcy. No więc fajny widok. Warto trochę przejść przez te schody. No, nadal w Central Parku. Odrobina spinaczki po tych skałach. Niezbyt skomplikowane to było. Małe skały, tutaj nie jest ślisko, więc jeśli mi się udało, to tobie też się uda. Jeśli będziesz kiedyś w Nowym Jorku, w Central Parku. Z tych skał mam o wiele lepszy widok na jezioro. Tam z tyłu budynki i drapacze chmur. No fajnie to wygląda, ale tu jest o wiele cieplej, słonko daje. Więc jeżeli przyjedziesz też tu zimą, tak jak ja, no to tutaj będzie ci cieplutko. No. Zeszłem już z tej góry i zobaczymy, że w Central Parku też są wiewiórki. Patrzcie, jak dla mnie identyczne. Co te, co pokazywałem wam w Washington Square Park. Nadal w Central Parku dotarłem do fontanny Bethesda Fountain. Na zdjęcia w necie była woda, tutaj w ogóle nie ma wody. Nie wiem czemu tak. Może na zimę tak zrobili. I tu właśnie była kręcona jedna ze scen w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. To tutaj właśnie, jak Kevin uciekał przed tymi dwoma złodziejami, to ukrył się w takim... To nie była do końca riksza. To było takie pudełko na jakimś pojeździe. No, więc warto wiedzieć. Cieszę się, że zaliczyłem kolejne miejsce z tego filmu. Tutaj jeszcze jedna wiewiórka. Pokazuję ci jeszcze raz, bo wcześniej była w liściach. No, w końcu jestem przed hotelem The Plaza. To właśnie w tym hotelu znajdował się Kevin w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Niestety tylko goście mogą tutaj przybywać. Turyści mogą tu być, ale tylko bardzo wcześnie rano albo dosyć późno wieczorem. Więc tam teraz nie wejdę niestety. Ale dekoracje fajne. Pokażę wam jeszcze hotel z daleka, bo tam to było za blisko. Tam pełno budynków. Tam widać Pradę. No. I tak właśnie wygląda hotel The Plaza z daleka, z góry do dołu. Tutaj też ogrodzenie trochę przeszkadza, bo jakieś roboty są. No ale robi wrażenie.
Wygląda jak taki pałac trochę. No i zapomniałem dodać, że w jednej ze scen w tym filmie Kevin stał w Nowym Jorku, no to była krótka scena, w której Kevin pytał się Donald Trumpa, gdzie jest Recepcja. Nawet nie zwróciłem uwagi, że to już jest 5. aleja. Radę to już wam pokazywałem, nie wiem czy widzieliście dobrze. Tu Chanel, Mikimoto. Myślę, że każdy zna 5. aleję, bo to jest najsłynniejsza ulica w Nowym Jorku, na Manhattanie. A tu przede mną walizka Louis Vuittona. No, robi to wrażenie. Na samej górze flaga Stanów. Jak to w wielu miejscach w Stanach. Na wielu budynkach jest właśnie flaga Stanów Zjednoczonych. No to sobie pochodzę po tej słynnej 5. alei. Teraz jestem przed wieżą Trumpa, Trump Tower. Wewnątrz widzę, że jest fajnie udekorowane, więc wejdę tam. No, weszłem do wieżowca Trumpa. Ładne dekoracje, choinki. O, tu ładnie. Na górze jest włoska knajpa. O, tutaj pamiątki różne z Trumpem. Tu ładnie udekorowana choinka. Tutaj różne flagi. Teraz jestem przed sklepem z zabawkami V Schwarz. Nie wiem czy wiecie, sklep, który pojawił się w filmie Kevin stał w Nowym Jorku, Duncan Toy Chest, jest fikcyjnym sklepem opartym właśnie na tym sklepie, który nazywa się właśnie V Schwarz i kiedyś znajdował się przy 5. alei, ale od roku 2015 został przeniesiony na Rockefeller. No to zobaczymy, co tam jest ciekawego w tym sklepie. Zapomniałem powiedzieć, że zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz tego sklepu wyglądają no zupełnie inaczej tutaj V Schwarz niż w filmie, ponieważ z zewnątrz sklepu, w którym był kręcony film, to Rookery Building w Chicago, a wewnątrz to po prostu było w teatrze Uptown Theatre, także w Chicago, który jest już zamknięty. Tutaj każdego wita pani w mundurze żołnierza. Co my tutaj mamy? Pełno pluszaków, misie, papugi, nimfy, szopy, sowy oraz klasyczne żołnierze w mundurkach. Tutaj taka demonstracja, pracownik rzuca samolocikiem. Wow, ale kolejka, pewnie do kasy.
Z tyłu inna demonstracja, zabawki. Tutaj nawet chłopczyk nam macha. Tutaj znowu żołnierzyki, tym razem jako figurki, pod spodem misie. Tutaj kolejne pluszaki, jest nawet Grinch. To jest chyba drugi najbardziej popularny film świąteczny po Kevinie. A tutaj mamy Pokemony. Pikachu, Litten oraz Eevee. I to w strojach świątecznych. Tutaj to już chyba dział dla chłopców. Mamy helikopter, auta i inne zabawki elektroniczne. A tutaj mamy pociągi, a po drugiej stronie dinozaury. To są pewnie velociraptory. Są tu nawet lamy i jelenie. No, tu są głównie dinozaury, więc to taki mały park jurajski. Taki Little Jurassic Park. O, a tutaj jest jeszcze pingwin w czapce. A tu obok pterodaktyle. No, więc jeśli wasze dzieci lubią bawić się dinozaurami, no to macie tu wybór. O, tutaj są cukierki, słodycze, więc to nie tylko zabawki. Tu znowu jakieś słodkości, a tutaj obok spójrzcie, jakie ogromne figury zwierząt. Na przykład tutaj jeleń z jelonkiem, tuż obok zebra. Nie wiem, co ona tutaj robi. To zwierzę przecież nie ma nic wspólnego ze świętami. No ale mogę się mylić. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie. A tutaj niedźwiedź polarny, obok piesek pilnujący pingwinki. Śmieszne. Ciekawe, czy są one na sprzedaż, czy to tylko na ozdobę. A tutaj w witrynie mamy inne zabawki. Tutaj chyba jestem w dziale dla dziewczyn, bo tu są jakieś domki, ale coś krótki ten dział, bo już tu obok są misie. A tutaj macie pianino, na którym możecie grać stopami, musicie tylko zdjąć buty. Teraz już wracam do swojego hotelu. Widzieliście, że wewnątrz tego sklepu kompletnie się różni od Duncan Toy Chest w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, że to nie ma nic wspólnego. Powiem, że jest bardzo dużo pluszaków, najwięcej zabawek, właśnie to pluszaki były. Następnego dnia. Siemano, jak się macie? Kolejny dzień w Nowym Jorku, tak jak wam obiecałem. Wróciłem do Times Square za dzień. Patrzcie, jakie billboardy. No co innego w dzień, a co innego nocą. Już to mówiłem w moim pierwszym filmiku, ale powtórzę. Jak w Tokio. No i w ogóle teraz to się czuję jak w Liberty City. No bo tak jak Vice City jest fikcyjnym Miami, tak jak Liberty City jest fikcyjnym Nowym Jorkiem właśnie. W GTA. No i w sumie to łatwe jest do odgadnięcia, bo Liberty City oznacza miasto wolności. Odniesieniem do Statuły Wolności. Ale ci, co grali w Pokemony w czerni biel, to było takie miasto Castelia, które jest właśnie zainspirowane Manhattanem, no oraz trochę Times Square. No, a skoro wspomniałem już o grach, to warto też wspomnieć o filmach. Bo to właśnie w Nowym Jorku ma miejsce Spider-Man. No z tego co pamiętam, to on mieszkał w dzielnicy Queens. Ale doskonale pamiętam scenę z Zielonym Goblinem, która właśnie miała miejsce w Times Square. Mówię oczywiście o pierwszym Spider-Manie,
No ale to właśnie też z Nowego Jorku pochodziły żółwie ninja. No ale nie mogę także zapomnieć o Metropolis oraz Gotham City, czyli fikcyjne miasta Supermana oraz Batmana, które są oparte także na Nowym Jorku. Teraz wyszłem z Times Square i jestem na nowo w Central Parku. Pewnie zastanawiacie się, po co tu znowu wróciłem. To proste. Znalazłem jeszcze w necie 2 miejsca, w których był kręcony Kevin Sam w Nowym Jorku, więc chciałbym je zobaczyć. No i już jestem przed jednym z tych miejsc. Oto lodowisko z Central Parku. To właśnie na tym lodowisku byli ci dwaj bandyci. A jeden z nich, ten najśmieszniejszy, co kradł dzieciom czapki i rękawiczki. To było niezłe. Ale przyznam wam, że to inaczej wygląda niż w filmie. No ale wiecie, to było wiele lat temu kręcone, więc się nie dziwię, że są tu zmiany. Teraz trochę inny widok lodowiska. Widzicie pustki na lodowisku i na trybunach, bo robią porządki. No, jestem przed kolejnym miejscem z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Nie wiem, czy rozpoznajecie to miejsce, bo w filmie to był śnieg, wszystko zaśnieżone, a tutaj teraz jezioro i kaczki. Ale to właśnie koło tego mostu Gapstow Bridge. spotkali się właśnie Kevin z tą bezdomną gołębiarką. No, miejsce niezbyt ładne, powiem szczerze. No ale też fajnie, że tu jestem. Teraz wrócimy do Rockefeller Center. No tu kolejne ważne miejsce z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku, patrzcie. To jest właśnie choinka. Pod którą Kevin spotkał się ze swoją mamą pod koniec filmu. No, w filmie było o wiele ciemniej. Tu jeszcze jest dzień. Ale trochę też inaczej wygląda, powiem wam. Inne dekoracje. Ja już wracam do swojego hotelu. Jeśli ten odcinek ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Udostępnij film, skomentuj. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka. Siema.